Ja nazywam się Joachim Ciecierski i dzisiejszy poniedziałkowy muzyczny lunch zaczynamy od rozmowy z naszym gościem, Kev Fox. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kev, how are you? I'm very well, thanks, today. Should we speak Polish or we stick to English? We can mix it up a little bit if you want. Okay. We'll see how we get on. If I don't understand, I'll let you know. Dzisiaj trochę pomieszamy języki, będzie trochę po polsku, trochę po angielsku. Ja będę Kevina tłumaczył, ale Kev też mówi trochę po polsku. Mówi trochę po polsku. Tak, bardzo, bardzo ładnie. Kevin, it's a pleasure that you're in the studio, but where's your second half? I mean your second half, the musician part. Mr. Andre, I'm not sure, he had something to do today, and he was in, I think he was on the show last week, he was saying. Mm-hmm. So, so they sent me alone. Kev sam przyszedł dzisiaj do studia, ponieważ Andrzej Smolik, z którym nagrali już jedną płytę i pracują nad drugą płytą, nie mógł dzisiaj przyjść, coś tam, jakieś sprawy osobiste. But you are still friends, because I remember you said once that Andrzej, that he isn't a dickhead, that he's a quite nice person. He's quite a nice guy. Yeah, we still get on very well. The only time we ever fight, we fight about music, and it's usually because we're trying to make things better, and it's kind of a healthy time. Już się obawiałem, że pokłócili się, ponieważ chociaż Kev kiedyś powiedział, że Andrzej jest naprawdę fajnym facetem i dogadują się, ale czasami się kłócą, ale kłócą się konstruktywnie, kiedy tworzą muzykę. You were working 1.5 years on your first album, and I know it was like a non-stop work. Creating music is, I can imagine, very time-consuming and an exhausting process. Is it like this? It's the initial spark of an idea of a song is really something quite beautiful, and it's quite it has this gives you this kind of great energy, when like everything's happening, and it's just kind of it's an inspirational moment, but unfortunately those things have to be edited, and it really takes a lot of time, and also Andrzej's a very open-minded guy when it comes to music. He's made a lot of records in his life. He's very experienced, but he always tries to find something just that's slightly different, Like it's like you're working on an idea, and you say, okay, after 2.5 hours you think that sounds maybe a little bit like some riff that I heard on a U2 record, 25 years ago, and then it's the whole idea is gone and we start again, so. 1,5 roku pracowali nad pierwszym albumem non-stop i Andrzej Smolik kiedyś podkreślił w rozmowie, że jest to bardzo absorbujący proces, który wpływa na wszystkie sfery życia, wpływa również na relacje z innymi, i Kevin to potwierdza, naprawdę jest to trudna praca. Na samym początku jest taka iskierka ekscytacji, bo pojawia się pomysł i zaczynamy tworzyć muzykę, ale później niestety trzeba iść do studia, zaczyna się montaż, edytowanie i zaczyna się żmudna praca. Andrzej Smolik jest też perfekcjonistą i on nie lubi, jak coś się powtarza, więc jeżeli usłyszał gdzieś jakieś riffy, które skojarzyły mu się z U2, to wtedy zaczyna to zmieniać, więc jest to naprawdę długi proces. It's a long process. And it takes you, I think it's already 3 years that you're working on your second album. Od 3 lat pracują nad drugim albumem. To be honest, the last 3 years weren't only working on the album. We were playing a lot of concerts, and it's really because the first record, it was such a huge deal. It was a big success. To był duży sukces pierwszy album. We didn't expect it, and of course we're really happy about it. But then when it comes to creating something, something else, something better, something more interesting, something cooler than the last record, it's a big challenge, because if the first record comes out and it's kind of well received but it's a bit quiet, then the next record you don't have this thing in your head, so the thing that took the time was trying to get that out of your mind, so like instead of working
if you start to think about that, we just left it. We just stopped and we just took a break and just let's take it easy, slowly do it. And so we're both completely happy with the result. You know? Pierwsza płyta była naprawdę sporym sukcesem. Nie spodziewali się, że ta płyta tak się spodoba w Polsce. No i praca nad drugą płytą trwa już 3 lata, a to dlatego, że po prostu nad pierwszą płytą pracowali bardziej spontanicznie i mieli większy luz, a teraz pojawiła się presja, no bo ta druga płyta musi być tak samo dobra i musi być też sukcesem. It must be a success, the second. Of course. You know, everyone is counting on it. So we're counting on the guys who are listening to buy it. Okay. I know that you recorded the single Queen of Hearts in the legendary Peter Gabriel studio. We did indeed. Nagrywali ich singiel Queen of Hearts w słynnym studio Petera Gabriela. Yeah, it was an idea that Andre had. I think it was a bit of a dream of his to go there because he's a big fan of Peter Gabriel. And also the place is just incredible. You know, it's a purpose-built studio. And it's one of the only studios where the control room is in the same room as and you can record there, and even the room's big enough to have separation, but you still play together in the room, which is there's not a lot of places like that in the world. Utwór Queen of Hearts nagrywali w legendarnym studio Petera Gabriela, a studio jest niesamowite, jest wielkie, prawie jak hangar, i wyjątkowe w tym studiu jest to, że muzycy są w tym samym pomieszczeniu co realizator dźwięków. No i wszyscy siedzą razem, nie dzieli ich żadna szyba. Many musicians, after they achieve a big success like your first CD, they just rely on what has been proven successful. Yeah, so you just do the same. Continue in the same way. Yeah, like the Red Hot Chili Peppers, for example. For example, yeah. Are you such an artist, or are you all the time trying to evolve, yeah? To experiment, I don't know, maybe with your voice? Czy Kev, czy ty rozwijasz się, czy spocząłeś na laurach? For me, it's like there's two separate things. There's songwriting, which is a classic kind of form that's like it's an art form that exists, you know, for almost forever. So it's about trying to change the music, like the clothes that this song is dressed in, or the place that it puts you in your head, is it has to be that way, you know. And I think it's a natural thing anyway, because now when I find I'm writing songs, I'm sitting at home in the studio and I'm doing something, I know that it's not good enough now. You know, my own ears, and it's grown probably after working with Andre and also playing a lot more concerts and stuff like that. It changed my view. It raised the bar, we say in England. So now it's like, even when I'm just twiddling around for fun, it's still like I know when it's not enough now. You know? No na pewno ewoluuje głos i też twórczość po ich pierwszej płycie, która była dużym sukcesem. Kev stał się też bardzo wymagający w stosunku do siebie. I jak kiedy siedzi w domu i tworzy muzykę, no nie zawsze go to satysfakcjonuje, poprawia, a kiedyś może by zaakceptował ten rezultat, a teraz po prostu cały czas się rozwija. Tak, na przykład 4 lata temu ja akceptowałem bardzo duży piosenki, to jest fajnie, miałem bardzo duży muzyka nagranie tam i mogę patrzeć na przykład 20 piosenkę i teraz nie mam 20, mam 4, ale ten 4 są dużo lepsze niż ten 20. Dlatego tak długo trwa nagrywanie tego drugiego albumu. Dokładnie. A jest gotowy? Połowę. Czyli kolejne 3 lata? Będzie epka teraz, zaraz, chyba za 2 albo 3 tygodnie będziemy wydać epka. Jeszcze single będzie, nowy single i teledysk kręciliśmy 3 dni temu. Więc będzie muzyka, będzie nowa muzyka na ludzi, ale płyty będzie następny rok, bo teraz naszym menedżerem negocjować umowę tam w Niemiec, w Holandii i jeszcze jeden kraj, chyba Austria, nie, Szwajcaria. I
i musimy wydać piłkę na sam czas. Tam i tutaj w Polsce, więc i oni potrzebują więcej czasu do roboty, to organize everything. Tak. So that's why it's taken a long time. No i jeszcze oprócz tych wszystkich waszych projektów i pracy nad drugą płytą, macie festiwal Lata z Radiem, czyli koncerty i to już 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni wystąpicie razem z Andrzejem Smolikiem. Tak, będzie super. No, to jest all of the people who are playing there, all the guys from the bands, I think we know everybody personally now, so it's Cały line-up znają z festiwalu Lata z Radiem, więc cieszą się na so innych artystów. it's gonna be like, I love those kind of events because everybody gets together, has a great time, and the sun shines, and it's good, it's great fun. So we're really looking forward to it. Kev, I'm looking forward to listen to the second CD. Looking forward to see you on stage, and it was a pleasure having you in the studio. Thank you very much, sir. It's great. I had a good time. Our time is up. I had a lot of more questions, but Sorry. that's life. Maybe I was talking too much. No, you were. Thank you. Thank you. Bye bye.